Hej, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku magazynu przygodówkowego. Zaczynamy tradycyjnie od tematu miesiąca, no i tym razem będzie on dość smutny, ponieważ też smutna jest rzeczywistość, jaka otacza nas od mniej więcej miesiąca. Agresja Rosji na Ukrainę dotyka to też deweloperów przygodówkowych, zwłaszcza tych ukraińskich. Na Discordzie studia Triomatica Games, autorów gry Boxwheel, nadchodzącej przygodówki, przedstawiane są dzień po dniu relacje z Kijowa, z tego jak to wszystko wygląda i jak w tych warunkach postępują prace nad grą. Również studio Frogwares ukraińskie odnosi się do tematu wojny. No ale myślę, że taka najbardziej dramatyczna historia dotyka Artema Wodorisa, autora gry Foxtail, która jest wydawana w odcinkach, jeszcze niedokończona, czekamy na dalszą część, no ale być może poczekamy jeszcze długo, ponieważ autor wraz ze swoją rodziną mieszkał w Izium. Miejscowość ta została zrównana z ziemią, autor musiał przenieść się do Lwowa, no i nie ma już drogi powrotu. W tej trudnej sytuacji ważne jest też wsparcie także w naszym segmencie gier przygodowych dla twórców z Ukrainy, właśnie dla Artema. Myślę, że warto kupić Foxtail, te odcinki, które dotychczas się ukazały, wspierać autora również na Patreonie. Miejmy nadzieję, że sytuacja w Ukrainie się unormuje. Również przygodówkowi twórcy będą mogli wrócić do codzienności i do swojej pracy. A teraz czas na zbiórkę, którą warto wesprzeć. Beyond the Edge of Owlsgard to klasyczna przygodówka point and click tworzona przez jedną osobę, niejakiego Hansa, fana postaci i światów z klasycznych point and clicków takich jak King's Quest czy Monkey Island. W królestwie zwierząt Vele Hill dzieją się dziwne rzeczy. Tajemnicze cienie olbrzymich rozmiarów są widziane podczas ich wędrówki przez lasy, a przemarsz sprawia, że ziemia trzęsie się z każdym krokiem ich stalowych stóp. Domy i drzewa są niszczone, znikają też w tajemniczy sposób zwierzęta. Finn, młody kozioł, czyli samiec sarny, również dowiaduje się o zniknięciu jego rodziny. Nie wahając się, wyrusza w podróż, aby odnaleźć swoich bliskich, nie mając pojęcia, że on i jego nowa przyjaciółka sowa Gwen odkryją mroczny sekret, który nigdy nie powinien wydostać się na światło dzienne. Kampania przebiega bardzo dobrze, ponieważ na 3 dni przed jej zakończeniem zebrano już ponad 5-krotność planowanych 5000 euro. Patrząc na to, jak gra się prezentuje, warto się do tej kwoty dołożyć. There he is, our little tramp. Look here and be amazed. What's with that attitude? I am Sven Slaughterson. I've been to the mole mines. Przechodzimy do zapowiedzi odcinka. Prekursorzy gatunku graficznych przygodówek, czyli Ken i Roberta Williams, powracają, co ciekawe, z remake'iem tekstówki, od której wzięła się nazwa gatunku gier przygodowych. Mowa oczywiście o Colossal Cave Adventure, tekstówki, która przez wielu jest uważana za właśnie pierwszą grę przygodową. Williamsowie będą tworzyć remake na silniku Unity, będziemy mieć do czynienia z trójwymiarem. Gra ma też obsługiwać sprzęt do wirtualnej rzeczywistości. W trakcie rozgrywki będziemy eksplorować system jaskiń, no i poszukiwać skarbów. Jestem niezmiernie ciekaw, jak takie starcie legend, bo przecież Ken i Roberta to absolutne filary gatunku przygodówek, a Colossal Cave z kolei stworzył podwaliny pod gry przygodowe. Jak to połączenie się sprawdzi? Z jednej strony może to być coś wyjątkowego, z drugiej wielki zawód. Ja czekam z niecierpliwością. Tym razem w miejsce top 7 miesięcznych przygodówkowych i okołoprzygodowych nowości. Ze względu na większy poślizg niż zwykle zdecydowałem się zrobić top 10 nowości ze stycznia i lutego. Także połączyć 2 miesiące w jeden. Zapraszam więc do zobaczenia, jakimi nowymi przygodówkami poczęstował nas początek 2022 roku. The Dark Prophecy to klasyczna dwuwymiarowa pixelartowa przygodówka inspirowana klasykami gatunku z lat 90. Znajdujemy się w spokojnej średniowiecznej wiosce, gdzie życie wydaje się bezpieczne i poukładane, ale pewnej nocy wszystko się zmienia.
Kierujemy Jakobem przeciętnym średniowiecznym chłopcem, który jednak zostaje postawiony przed nie lada trudnym zadaniem. Pragnie bowiem uratować królestwo przed mroczną przepowiednią. Chłopiec wikła się w wir magicznych wydarzeń i to właśnie od niego zależy los wioski. Inoue Story in Ice and Time jest narracyjną grą przygodową point and click, w której zwiedzimy wiele epok. Bohaterką jest Taina, reporterka, która postanowiła odkryć prawdę o zniknięciu terroru, jednego ze statków ekspedycji Benjamina Franklina, której celem było zbadanie Arktyki w XIX wieku. Los Tainy jest w tajemniczy sposób związany z Peterem, młodym filmowcem opisującym ekspedycję wojskową w latach 50. i Simonem, żeglarzem z wyprawy Franklina, który starał się utrzymać przy życiu swoją załogę. Aby odkryć, co łączy wspomniane wydarzenia i postacie, będziemy podróżować poprzez czas. Naszym zadaniem będzie szukanie pomysłów oraz zaszczepianie ich w umysłach bohaterów, aby finalnie poprowadzić ich do Nanurluka, mitycznego niedźwiedzia polarnego, który żył dość dawno, bo 10 000 lat temu. Warto dodać, że sama opowieść jest oparta na faktach historycznych, a całość rozgrywki trwa około 3 godzin. Magnus i Mago to kontynuacja poprzedniej gry studia Sons of Welder zatytułowanej Magnus Failure. Autorzy opisują grę jako nastrojową wycieczkę przez tajemniczy świat znaków, poszlak i symboli. Podobnie jak poprzednio i tym razem będziemy mieć do czynienia z nietuzinkową, bardzo klimatyczną oprawą wizualną oraz symbolami, które mogą kierować gracza ku głębszej filozoficznej refleksji, ale jednocześnie pozostają nieprzeniknione. Podobnie zresztą jak fabuła obu części Magnusa. Właśnie dlatego przedstawiony świat jest tutaj niejednoznaczny i fabułę można interpretować na różne sposoby. Mówiąc w skrócie, mamy tutaj do czynienia z przedstawieniem podróży bohatera, podczas której poznaje on prawdę o samym sobie oraz otaczającym go tajemniczym świecie. Poruszane są tutaj takie tematy jak wędrówka duszy czy też metanoja. Warto mieć na uwadze, że gra jest bardzo krótka, ponieważ szacowany czas rozgrywki wynosi od godziny do 2. Rekompensuje to stosunkowo niska cena. Autorzy zapowiadają już kolejną część serii, która ma nosić tytuł Magnus Fototaksja dodatnia. Letters a Written Adventure jest zabawną grą logiczną, w której dużą rolę odgrywają słowa. Gra opowiada o przyjaźni, dorastaniu i odnajdywaniu własnego miejsca w życiu. Kierujemy Sarą, nieśmiałą dziewczyną ze Szwajcarii, poruszając się po jej listach i wiadomościach na czacie. Będziemy musieli wykorzystać moc słów, aby rozwiązać zagadki, wchodzić w interakcje z jej przyjaciółmi i zdecydować, kim będzie w dorosłym życiu. Dowiemy się przy okazji kilku interesujących faktów o życiu Sary, m.in. dlaczego ma najbardziej irytującą siostrę w historii. Nasze decyzje będą miały wpływ na wynik gry. Będziemy mogli na przykład zemścić się na wspomnianej siostrze, grać całymi dniami w gry wideo, albo się zakochać. I może warto spróbować tego ostatniego, bo zakochanie się w grze jest z pewnością dużo bezpieczniejsze niż w rzeczywistości. Także czemu nie? Know by Heart to nowa gra jednego z najbardziej rozpoznawalnych rosyjskich studiów przygodówkowych i okołoprzygodowych, mianowicie iSpeak Lodge. Warto jednak dodać, że studio zdecydowanie skrytykowało obecne działania wojenne i w oświadczeniu stwierdziło, że autorzy nigdy nie głosowali na obecny rosyjski rząd. Wracając do gry, Know by Heart jest tytułem traktującym o akceptacji straty, czyli czymś, co niestety wielu z nas, jeśli nie wszyscy, przeżywamy w pewnych momentach naszego życia. Strata raz może dotyczyć osób, które kochamy, innym razem czegoś, co dawało nam w życiu przyjemność, a obecnie nie mamy już do tego dostępu. Fabuła, muzyka oraz intuicyjna rozgrywka, a także minigry tworzą iluzję powrotu do dzieciństwa, nieuchronnego dorastania oraz poczucia czasu, który przecieka nam przez palce. Przenosimy się do cichego, prowincjonalnego rosyjskiego miasteczka, gdzie wciąż słychać i widać echa czasów sowieckich. Jakże dziwnie
teraz brzmi ten zarys historii, no ale gra została wydana jeszcze przed inwazją rosyjską na Ukrainę. Monotonną i nudną pracę Miszy, który jest bohaterem, przerywa powrót jego szkolnej miłości. Po raz pierwszy od długiego czasu w życiu Miszy pojawia się nadzieja na ucieczkę przed rutyną swojego życia. Krótki, choć burzliwy epizod z życia miasteczka przeplata się z historią spotkania po latach przyjaciół z dzieciństwa. Going to get out of here. It's now or never. Your time's up. See you tomorrow. I hope there'll be a tomorrow. The tea is so delicious. Just like when we were kids, home after a snowball fight. Ghost on the Shore to gra eksploracyjna opowiadająca o emocjonalnych związkach, które wykraczają nawet poza granice śmierci. Gramy Riley, młodą kobietę, która utknęła na bezludnej wyspie, z towarzyszem w postaci ducha, martwego tak długo jak sięga jego pamięć. Zwiedzając wyspę pełną rozpadających się domów i odkrywając dobytek zaginionych wyspiarzy, poznajemy ducha Josha. Dokonując wyborów dialogowych, których nie można odwołać ani zmienić, kształtujemy więź z duchem, która ostatecznie wpływa na zakończenie gry. Riley poznaje historię kawałek po kawałku i w końcu zaczyna rozumieć, w jaki sposób to, co wydarzyło się na wyspie, doprowadziło do śmierci Josha. Atutem gry jest możliwość eksploracji urokliwych wysp i poznania poprzez rozmowy z Joshem historii tego miejsca. A poprzez wspomniane już wcześniej wybory dialogowe możemy doprowadzić do jednego z 4 zakończeń. Come back to me. What did you do? I didn't do anything. Crowald Traces of the Lost Colony to klasyczna gra przygodowa z grafiką pixelartową. W tle historii znajduje się grupa ludzi, którzy założyli pierwszą kolonię w Ameryce w 1587 roku. Ich losy prawdopodobnie nie były szczęśliwe, ponieważ wkrótce po przybyciu na miejsce zniknęli w tajemniczych okolicznościach. Pozostała po nich jedynie nazwa wyspy wyryta na drzewie, czyli tytułowe Crowald. My tymczasem przenosimy się równo 150 lat do przodu, do roku 1737 i wcielamy się w młodego łowcę przygód o nazwisku Hugh Radcliffe, który podąża śladami zaginionej kolonii, aby dokonać swojego wielkiego odkrycia. To już nie to samo Crowald, co kiedyś, teraz żyją tam inni ludzie. Czy pomogą Radcliffe'owi w jego śledztwie, czy też wręcz przeciwnie, przekonacie się sami w trakcie rozgrywki, w której poza klasycznymi zagadkami będziemy też rozwiązywać różne łamigłówki, czy też uczestniczyć w minigierkach. W grze możemy też podejmować decyzje, kłamać bądź mówić wyłącznie prawdę, zbierać przeróżne artefakty, no i dobrze się bawić. Who is Layla? To bardzo oryginalna gra przygodowa point and click, w której zamiast wybierać opcje dialogowe, sterujemy twarzą postaci. Życie nigdy nie było łatwe dla Williama, ale dzisiejszy dzień jest wyjątkowy, bowiem dziewczyna o imieniu Tania Kennedy nagle znika i jedyną rzeczą, o której wiedzą przyjaciele głównego bohatera, to że to właśnie on widział ją jako ostatni. No i tutaj wkraczamy do akcji, decydując, czy William będzie zachowywał się tak, jakby nic się nigdy nie wydarzyło, czy też wyzwolimy u niego prawdziwe emocje. W grze zastosowano specjalną sieć neuronową do rozpoznawania twarzy, która na podstawie wprowadzonej przez nas mimiki, bo możemy przesuwać części twarzy postaci, przeanalizuje, jakie dana mina, mimika wyraża emocje i w ten sposób wygeneruje wynik. Różne rzeczy widziałem już w grach przygodowych, ale na taki pomysł natrafiłem po raz pierwszy. Światowa Unia upadła, narody podzieliły się na 2 koalicje wschodu i zachodu, a tajemnicza i do tego inteligentna infekcja zmusiła ludzi do życia w zamkniętym mieście. Tak właśnie wygląda świat, który potrzebuje ratunku, świat Kapi. W tym pogrążonym w chaosie świecie Stefan, emerytowany pilot i jednocześnie dziadek,
mający niezwykle silną wolę, decyduje się wziąć na swoje barki olbrzymią odpowiedzialność i zakończyć narastający konflikt. Nie wie jednak, że jego najpotężniejszym sojusznikiem będzie jego własna mała wnuczka Reny. Podążając ich śladami będziemy odkrywać historię, poznając ją z dwóch różnych perspektyw. Stefana oraz właśnie Reny. Przemierzając starannie wykonany trójwymiarowy świat, będziemy rozwiązywać przeróżne zagadki, czy to te tradycyjne ekwipunkowe, czy też łamigłówki konwersacyjne oraz całą masę minigier logicznych. Marta is Dead to mroczny thriller psychologiczny, którego akcja rozgrywa się we Włoszech w 1944 roku, czyli w trakcie II wojny światowej. Gdy konflikt pomiędzy Niemcami a aliantami wzmaga się, na jaw wychodzi makabryczne odkrycie. Otóż znalezione zostaje zbezczeszczone ciało utopionej kobiety o imieniu, jak w tytule gry, Marta. Śmierć kobiety dotyka jej siostry bliźniaczki Julie, która musi sama sobie poradzić z traumą związaną z morderstwem i utratą jej siostry. Niewątpliwie atrakcyjne jest tutaj połączenie tematyki II wojny światowej z miejscowym folklorem i mroczną, wielowarstwową narracją. Autorzy ostrzegają, że gra zawiera potencjalnie niepokojące sceny i dotyka tematów, które mogą wywołać u niektórych graczy dyskomfort. Poważne i żywe potraktowanie tematu traumy, straty, relacji międzyludzkich i psychologicznych konsekwencji mrocznego czasu wojny sprawia, że nie będzie to gra dla każdego. Jednocześnie miłośnicy przeżywania gier, podejmowania przez nie trudnych tematów powinni być zadowoleni. Gra zawiera też pewne atrakcje gameplayowe. Można w niej robić zdjęcia i dla przyjemności i po to, by czynić postępy w ramach odkrywania historii. Będziemy mogli choćby wywoływać autentyczne zdjęcia w ciemni. Będziemy też brać udział w sekwencjach rozgrywanych w teatrze z marionetkami, a to wszystko w polskiej wersji językowej z domyślnym, co ciekawe włoskim aktorstwem głosowym. I have to give up. Now I'm underwater. I can see very little, but I can breathe. The water is warm, and I feel much better. However, in a short time I realize I can no longer feel my feet. I look over to see my sister Martha. I to już wszystko w kolejnym odcinku magazynu przygodówkowego. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Pa, pa.